O posiłkach amerykańskich matek robi się w sieci coraz głośniej. W ostatnim materiale, w którym jadłem tylko to, co dają swoim dzieciom, w momencie nagrywania tego filmu wbiliście blisko 10 000 polubień. I zgodnie z obietnicą, jaka tam padła, czekam ja aż 10 posiłków. Jeżeli chcecie podtrzymać tę serię, to jak znowu bijecie szybkie 10 000 polubień, to rozpocznę wyzwanie zjadania posiłków, ale tym razem robionych dla ich mężów. A z tego, co widziałem, to one zapowiadają się dużo bardziej hardkorowo niż te dla dzieci. Mając 10 posiłków, najrozsądniej będzie podzielić to na 3 dni. Na każdy dzień jedzeniowy będę robił osobne zakupy, ponieważ jeżeli w tym momencie miałbym robić zakupy na całe 3 dni wyzwania, myślę, że połowę dnia spędziłbym w sklepach i finalnie zdążyłbym zjeść tylko kolację. Dlatego szybko wybrałem się do większego sklepu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co mnie będzie czekać przez najbliższe dni wyzwania. A tym razem udałem się do Biedronki. Początek tych zakupów zapowiadał się mega zdrowo. Sałata, pomidorki, jogurt, awokado. A zacząłem się zastanawiać, czy mam dobrą listę zakupów na ten odcinek. Ale reszta produktów uświadomiła mi, że jednak nie będzie tak kolorowo. Finalnie nie obyło się bez oszołoma, bo musiałem zaopatrzyć się też w produkty ciężej dostępne. Na przykład płyn do naczyń. Zobaczysz potem. Czekamy, co internetowa mama proponuje na pierwszy posiłek. Mamy pączka. Jest dobry start, ziomek. Pączek, dziecinny jogurt, chyba w wersji truskawkowej. Mamy tutaj truskawki. I chocolate milsze wjeżdża, człowieku. Wjeżdża mleczko czekoladowe ze słomką, wszystko krojone, truskawki pięknie podane na tacy i młoda dama wszystko zjadła. Zróbmy to, bo jestem mega głodny. Jeżeli chodzi o donuta, to przygotowałem tutaj wersję biedronkową. U nas nie ma niestety takich fast foodowych pączków. A szkoda, fajnie jakby były. Mega kolorowy tricolore ponczur z Biedry wjeżdża. Będzie pięknie. Na razie mało, ale to pachnie jeszcze pączkiem. Zrobię sobie inhalację. Pączkowy zjazd. Teraz jogurcik, jaki wyczaiłem. Bakoma wjeżdża z puszystym bakusiem. Serek truskawkowy. Jest mleczko w wersji czekoladowej. I opakowanie truskaweczek. W sumie to wziąłem miks takich owoców, bo tylko to było dostępne, jeżeli chodzi o truskawki, czyli mamy maliny, borówki oraz truskawki. Ja użyję tylko truskawek, a mleczko takie z krówką, czyku. Pamiętaj, owoce i warzywa myjemy. O kur... Nie, no ja to mam zawsze takie fejle. I te maliny leśnią. Ja pierdzielę, chyba to się nie nadaje. A truskawki? I to jest coś źle. Poświęcę się, bo nie mam innych. Słuchaj, przy tym, co będę dzisiaj jadł, to ta pleśń na truskawkach czy malinach to nie jest żaden problem. Przyszła w końcu pora na pierwszy posiłeczek. Te zakupy naprawdę mnie wykończyły. Nienawidzę tak długo chodzić po zakupach. A to były tylko zakupy na pierwszy dzień. Truskaweczka... A sorry, ona tam tak chamsko... Truskawka do gardła. Pamiętaj, nie gadaj z truskawką w buzi. Ona tam tak chamsko obierała. Jeszcze bardziej chamsko. Ona po prostu wycinała prawie pół truskawki, człowieku, żeby z tą szypułkę zdjąć. Ale jestem tak głodny, że te szypułki też zjem. Podtrzymuję to dalej. Takie dzisiaj będzie jedzenie. I jutro i pojutrze, kurde, 3 dni, katorgi. Że szypułki to jest najmniejszy problem. Skromne śniadanko, ale trzeba pamiętać, że to jest dla dziecka. Zobaczymy, jaki pączuś w środku. Nie ma dżemu. Tutaj też cinko. O, ale sorry, bo już tutaj jest. Owocowy, przyjemny, taki z Biedronki. O. Zastanawiam się, którego dnia zrobić sobie te 4 posiłki. Myślę, że może na wstęp byśmy to zrobili, ponieważ mając 10 posiłków i 3 dni, no to chcąc nie chcąc, jeżeli mam 3 posiłki na dzień, to jeden musi być po prostu powiększony o ten jeden. Teraz jogurcik. Szczerze to też pamiętam, że jak byłem mały, to jadłem takie jogurciki dla dzieci. One jeszcze tylko miały dodatek takich cukierków na górze. On jest taki puszysty, zobacz to. Taki deserek bombolada. Ej, fajny. Mega taki napowietrzony. Dla dzieciaków spoko, ale nadal mamy tutaj cukier na 3. miejscu. Twarożek odtłuszczony z mleka, truskawki 3%. Fajnie to wjeżdża. I na zakończenie mleczko. Okej. Ja tego serio nie mogę tą słomką zrobić. Co jest? Ta słomka jest jakaś pieprznięta. O, weszło. Pierwszy posiłek wjechał nawet przyjemnie. Trochę mało, ale myślę, że w pozostałych posiłkach nadrobię. Pora na obiad. Ta słomka jest naprawdę przejechana jakaś. Nie da się tym pić. A co będzie na obiad? No to zobaczymy już za chwilę. A jeżeli chodzi o lunch, mam do przygotowania następujący posiłek. Bierzemy sobie 2 kromki chleba tostowego, masło orzechowe, smarujemy obficie, rzucamy na talerz, bo ta matka widać, że jest niezadowolona z życia i po prostu taka, muszę zrobić coś dla moich dzieci, ale mam minę ta matka, taką jak ja przygotowywałem ten pierwszy posiłek, pamiętam. Jaka to była katorga.
Teraz bierzemy sobie mandarynki z puszki, kubeczek, jakiś pomarańczowy napój do środka, gazowany i ciastko, 2 ciastka. I taki posiłek. Ja powiem wam tak, dzieciaki w Stanach mają przekichane, one od dziecka już dostają takie posiłki, że po prostu kodują im w głowie, co oni będą jeść przez resztę życia. Pamiętajcie, że wybory od najmniejszych lat mają największy wpływ na to, co jemy później, więc jeżeli w dzieciństwie jemy dużo takiego śmieciowego jedzenia, jest to bardzo prawdopodobne, że później również to będziemy jeść. Szczerze? Ja jak byłem mały, potrafiłem zjeść siatkę Princes przy komputerze. I co teraz robię? Jem dużo żarcia niezdrowego na odcinkach. Tak naprawdę jadę praktycznie jeden posiłek po drugim. Jestem tak głodny, że nie ma opcji, że zatrzymam się na tym pierwszym tylko. 2 ciastka, jedno, drugie, jedna, druga kanapka chleba tostowego i bierzemy masełko orzechowe. Ja biorę masło z KFD. Pamiętaj, z kodem IFM dostajesz najlepszy rabat na zakup na sklepie KFD. Tam masz wszystko. Odżywki, jedzenie, akcesoria do ćwiczeń. Jest naprawdę tego ogrom, a kod IFM załatwia Ci dodatkowy rabacik. A pamiętaj o tym, że ceny są tam mega przyzwoite i nawet bez rabatu jest dużo taniej niż w innych sklepach. A pokażę Ci konsystencję tego masła. To jest po prostu jedno z moich ulubionych maseł. No jest po prostu dużo kawałków orzechów. Jest po prostu pysznie. To już jest takie typowe peanut butter, amerykańskie śniadanko. Brakuje jeszcze dżemu i byłoby naprawdę już prawie że idealnie. Ale nie, będziemy jeść mandarynki w syropie. Dołóżmy sobie szklankę soku. Kurde, co ja gadam, napoju gazowanego. Jakby amerykańskie dziecko napiło się soku, mogłoby się to źle skończyć. Ale w sumie nie jest aż tak źle, ponieważ mamy mandarynki. Owoce tutaj uratują sytuację, dodadzą trochę zdrowego, chociaż nadal są to owoce po prostu w syropie i to nie jest najzdrowsza wersja tego. Mogła wziąć po prostu zwykłe mandarynki ze sklepu. Spróbuję sobie takiego soczku. Ale to jest słodkie. I tak się prezentuje posiłek. Dobra, wpierdzielamy, bo jestem głodny, człowieku. Mandaryna. Słodziutka, fajna. Masło orzechowe z petardą. Nałożę sobie mandarynki na skipkę. Tak to można jeść. Ale mi ta kanapka stanęła w gardle. Zobaczmy sobie ciastko. Tak to można jeść, serio. Ale znowu jest to połączenie randomowych produktów. Patrząc na to makrosowym okiem, białka praktycznie nie mamy tutaj poza masłem orzechowym. Tłuszczu, spora wersja i z ciastek, i z masła. Owoce z puszki, no to jest najlepszy wybór tutaj z tych wszystkich itemów, ale nadal brakuje warzyw. Patrząc na to wszystko, mam nadzieję, że ta mała dziewczynka jeździ chociaż na obiady do babci. Wjeżdża drugie ciastko. I takim oto sposobem wszystko opitolone. Oczywiście muszę dopić jeszcze picie. Wow. Aktualnie moje samopoczucie jest całkiem ok. Jest to dzień pierwszy, nic na razie mnie tutaj nie powinno zaskoczyć, ale te posiłki no nie robią jakiegoś dobrego wrażenia. Brakuje tutaj mięsa. Liczę, że w pozostałych posiłkach będzie sporo mięsa i będą one bardziej po prostu takie cywilizowane, bo co to na razie ma być? Aktualizacja mojego stanu jednak jest cukrowy zjazd, trochę mi się chce spać. Dotykam sobie piłeczki. To źle brzmi. A tak naprawdę to czuję, że po prostu ilość cukru, jaka została przyswojona w poprzednich posiłkach, była na tyle duża, że dostałem cukrowego wyskoku, a teraz mam porę na drzemkę. Robię sobie porę na drzemkę, odpoczywam i zaraz ja lecę z obiadem. Ty też jesteś? Dobra, wstałem, powiem Ci, że zamulenie na razie nie przechodzi, trzeba się rozbudzić jakimś posiłkiem. Zobaczmy sobie, co będę miał na obiad. Mamy babkę, co kroi mięso, stópki, myje je. Czy mięso mielone się myje? W płynie je myje, co jest grane? Normalnie w płynie wymyte mięso, wytarte papierem, spray, mięso na patelnię, przyprawki, wszystko jest elegancko mieszane. Porcja warzywek, pomidorki, awokado, liście sałaty, mięso w liście sałaty, cebula, o kurde, jogurt grecki, jakiś sos i ser żółty, to wszystko. O mój Boże, o mój Boże, co my tu będziemy robić? Mogłem spać, mogłem nie wstawać i obudzić się dopiero jutro. Dobra, zaczynamy od mięsa, myjemy mięso. Teraz bierzemy etap z płynem do naczyń. Tyle wystarczy chyba. Myjemy. O kurde, piana się robi. Trzeba to dobrze wypłukać. Dobra, i kiedy mięso jest wypłukane, suszymy je ręcznikiem. Odpalamy patelkę. Jak mnie wkurza ta płyta indukcyjna, po prostu
Ale klopsik poszedł. Skończy mi się spray, to damy trochę wody. Ja pierdzielę. Mamy tutaj przyprawkę do kurczaka. Ona jest idealna nie tylko do kurczaka, tylko do każdego rodzaju też mięsa. No, myślę, że tyle wystarczy. Wszystko mieszamy do momentu, aż wszystko będzie przygotowane. Myślę, że jakieś 2-3 minutki mieszane. Pomalutku mięsko mi tutaj dochodzi, a ja się biorę za vegetables. Witam tu serdecznie. Robi się niebezpiecznie. Mam tutaj przygotowane warzywa i wiesz co będziemy z nimi robić? Będziemy je gościu kroić. Robi się niebezpiecznie, naprawdę. Pomidorki robimy sobie na pół. Możemy w poprzek, możemy wzdłuż. Jak tylko chcesz, tak sobie robisz. Nawet w krzyż. W czwórki, w szóstki, w ósemki, w dziesiątki. Jak tylko chcesz. Bylebyś zostawił łapkę w górę, pamiętasz? Pod tym filmem? Nasz deal? No to zostawiaj, już. Czekam. 3, 2, 1. No dobrze. Ej, Krzysiek! Krzysiek, widzę! Łapka w górę. No. I Krzychu, terapiona. Z cebuli widziałem, że ona kroiła takie na początku kółka. Połówka cebuli wydaje mi się, że wystarczy. Cyk. Wiedziałem, przekroiłem się. Ja nie mogę mieć ostrych noży. Awaryjny plaster. Do miseczki dajemy pomidorki, cebulę, awokado. O kurde, teraz trzeba będzie pozbyć się peski. Udało się. Dobra, mordeczki. Bierzemy talerz i kompletujemy całe danie w jedno. Ale męczy mnie to gotowanie tych tiktokowych potraw. Masakra. Nie wiem czemu. Ona dawała tam z dwa liście, nie? Bo chyba będę się trzymał, no ale jestem głodny. No kurde, naprawdę, bym zjadł tego full, ale już nie chcę tutaj wyjeżdżać poza odcinek. No, mam nadzieję, że jeden liść sałaty mi podarujesz. Zamiast 2 zjem 3. Proszę, podaruj mi. Bierzemy sobie teraz to mięcho. Drugi list. Kurde, jak wylatuje mi drugi list sałaty. Nie wiem czemu, ale to gotowanie tych tiktokowych, no chyba to na mnie tak działa, że po prostu ja oglądam, jak ona to robi i bym jej skrzypasa bym jej wypłacił. Cebulka, pomidor, awokado. Czemu mi to wszystko wylatuje? No nie wierzę po prostu. Spokojnie. Tak ci powiem, że to jedzenie to tak wygląda, że mogę tu kleksy robić z ręki. Bierzemy jogurt. O, muszę mocniej. Co jeszcze brakowało? Sera. I sos. Ja użyję sobie sosu Sriracha Mayo. Myślę, że fajnie tutaj doda smaku. Takiej ostrości doda. No i ser. No i tak się prezentuje posiłek, tylko daj mi to sprzątnąć. I bang, tak się prezentuje mój posiłeczek. Wygląda trochę jak randomowe itemy dla królika, ale może będzie smakować. Może to mięso będzie dobre. Może to po prostu, może to i urok. Nie no, jakby mnie tak karmili w dzieciństwie, to dramat. To po prostu skrzywdzony bym był. Zobacz, jaka lówka. Nie wiem, jak mam to ugryźć. Tą łódkę roślinną. Okej. Szczerze, gdyby nie sałata, byłoby kozak. Jakby to było w bułce, to byłoby zajebiste. Zajadając to czułem dodatkowy aromat mięty, ale było to dziwne, bo przecież nie dodawałem nic miętowego. Teraz bierzemy etap z płynem do naczyń. Dobra, wszystko opitolone. Trochę się narobiło syfu, ale no, trudno. W teorii jeszcze jeden posiłek przede mną. Na ten moment nie chcę się tego gotować, ale zobaczymy, jak będę głodny i czy głód mnie przymusi, żeby to zrobić. Właśnie nagrzewam piekarnik. Pora zrobić sobie kolejny posiłeczek. A będzie to mięso. Będzie robić szarpaną wieprzowinę z dodatkiem, uwaga, Coca-Coli. A tak dokładnie to Dr Pepper. To ma, nie wiem, za zadanie dodać smaku. Mięso z kolą. Jeszcze tego nie jadłem, więc jak najbardziej sobie spróbuję. Ona to robi w takim szybkowarze, my zrobimy w piekarniku i mam na to patent, żeby zrobić to dużo szybciej niż ona. A następnie wkładamy to mięso z szarpanej wieprzowiny do bułeczek i robimy z tego takie slidery. To może być ciekawe, chociaż ta kola dziwne. Jest Dr Pepper, jest tutaj wieprzowina i zrobimy właśnie tą pulled pork, czyli taka szarpana wieprzowina w wersji biedronkowej i tylko do 15 minut to do piekarnika się daje, więc będziemy mieli dużo łatwiej, a uzyskamy praktycznie ten sam efekt. Tak więc bierzemy mięsko do gara. Tu się prezentuje mięsko, niezłe mięsko. Zalewamy. I takie mięsko w coli przykrywamy i dajemy na 20 minut do piekarnika. Totalnie nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Dobra, piekarnik mi pika, że już czas minął. Nie przekminiłem jednej rzeczy, że nie mam niczego do wyjęcia. Nie mam żadnej rękawicy. Dobra, mam pomysł. Wezmę patelnię i wyciągnę to na patelnię. Parzy. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Gorąco. Nie dam rady.
Jak to wyciągnąć? Kur... kto wymyślił takie piekarniki zjebane jakieś? O kur... to spada w dół, to jest bez sensu. Szpatulchen. Dawaj szpatułą. O, idzie! Mam to! Jakiś błąd piekarnika, człowieku. Działa czy? O, wszystko okej. W ogóle mamy, patrz, to jest po północy, a gościu robi mięso z kolą. Mamy mięso z coli. Ej, kruszkutka. Tą kolę nie wiem, co ja mam pić, czy co? Bierzemy sos barbecue. Tam babka też miała sos barbecue w tym. O, elegancko. Teraz to wszystko elegancko szarpie. No dobra, i takie mięsko mi wyszło. W sumie nie wygląda to źle. Spróbujemy samo mięso. Mega kolą czuć. Mamy takie bułki, dajemy je na patelkę. Teraz dajemy to mięsko na bułeczki. Teraz dajemy sera. Dobra, i z powrotem przykrywamy bułeczkami. I teraz dajemy to do piekarnika. Znowu daję na 180 stopni. Tym razem bez przykrycia, więc będzie łatwiej to wszystko wyciągnąć. Najwyższa pora zobaczyć, co z tego wyszło. Ej, wygląda to spoko. Ej, chrupkie te bułki. Ej, dobrze to wygląda. No ale chyba jeszcze dam na 2 minutki. Wyszło naprawdę sporo fajnych burgerków. Łącznie mamy 8 sztuczek, fajnie chrupiących. Nie ma tam pokazane, ile dokładnie było w porcji. Tam była tylko informacja, że było 7 osób do zjedzenia, a tych burgerów jej było 10. Więc liczmy, że po półtorej? No nie no, po jednym to mało. No daj mi zjeść 3 chociaż. Proszę. 3 burgerki. No dobra, to 2. 2 czy 3? 3. Daj pan 3. I daj pan lajka. Tak się prezentuje moja nocna kolacja. Pół do pierwszej. Wczesne śniadanie, można powiedzieć. Burgerek. Powiem ci, że wygląda naprawdę spoko. Smakowo? Nieźle. Trochę czuć tą kolę. Ale tylko i dlatego ją czuję, bo to robiłem. Jak ktoś by mi to dał, to wątpię, żebym skumał, że jest to smak coli. Bardziej bym myślał, że to jest jakiś sos właśnie barbecue z czymś. Chyba najlepsze z tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj jadłem. Ewidentnie takie burgerki robią robotę. I bang, wszystko opitolone, aż wylizane. Pora iść spać, zobaczymy jak się będzie prezentował jutrzejszy dzień. Dzisiaj dużo gotowania, jestem nadal głodny, ale trzymajmy się tego, co faktycznie miałem zjeść. Siemano, dzień numer 2. Podsumowując moje samopoczucie po dniu wczorajszym, mega zamulony jestem od rana. Jakieś syfy mi powylatywały. Jeden tutaj, drugi tutaj chyba na brodzie. No powiem ci, że ewidentnie nie zaczyna ten dzień się dobrze. Wydaje mi się, że jest to spowodowane po prostu słabej jakości jedzeniem. A tymczasem wbijam do sklepu, ponieważ muszę znowu się zaopatrzyć na kolejne posiłki. Ten odcinek to jest naprawdę mega męczarnia. Dzisiaj wybrałem Aldiego, ponieważ muszę kupić cebulowe krążki, a tu powinny być. Mam nadzieję, że tu będą. Dobra, szukam tutaj po mrożonkach tych krążków. Nie znalazłem, ale mam coś, co może się również przydać. Przekąska z kalmarów. Też jest okrągłe, więc myślę, że to się nada. Szczerze, to nigdy takich nie jadłem, więc tym bardziej jestem ciekaw, jak to wiedzie. Kalmary? Człowieku, owoce morza. Szybkie zakupy zrobione, wpadam na chatę, czas zjeść śniadanie. Ale jestem tak zamulony, że czuć po prostu, że te posiłki to nie jest dobre źródło energii, no bo brakuje białka, brakuje wartości. Ale lecimy ze śniadaniem. Mamy tutaj babkę, która gotuje w łóżku. Te matki już po prostu odkleja. Coraz mniej po prostu chcą już się przenosić i zaczynają gotować w łóżku. Mamy tutaj gotowy miks do pancake'ów, wylewany na patelkę. Płyta indukcyjna, ale musi w tym łóżku, za przeproszeniem. Sorry, że to powiedziałem, ale musi być grubo. Jajka, mamy boczek. Do jajek dodajemy sera i finalny posiłek prezentuje się następujący, czyli mamy jajka, pancake'i oraz boczek. Grubo. Chociaż takie śniadanie już zaczyna wyglądać bardziej normalnie niż to było w poprzednim dniu. Standardowo zaczynamy od nagrzania patelki. Patelka musi być zawsze dobrze nagrzana, pamiętaj. Moja rączka mówi mi, że jest już tutaj całkiem ciepło. Zaczniemy od boczusia. Zrobimy to trochę odwrotnie. 4 plastereczki. Boczek sobie elegancko odpoczywa, a tymczasem na tej samej patelce lecimy z jajami. Jajka roztrzepałem, dodałem żółtego sera, takiego tartego i teraz jazda na patelkę z tym. Oh yeah. Wszystko elegancko mieszamy. Na jajówę powiem ci, że na razie na to ślinka mi cieknie. Myślę, że jajeczniczka powoli gotowa.
Jak macie jakieś tipy, żeby wyłączyć ten dźwięk z tej płyty indukcyjnej, napisz w komentarzu. A teraz do przygotowania pancake'ów użyjemy sobie takiego gotowego miksu, pulchny pancake proteinowy. Myślę, że amerykańskie mamy, jeżeli by miały to pod ręką, z pewnością by to użyły, ponieważ jest to mega easy przygotowanie pancake'ów, a jak wiemy, amerykańskie mamy uwielbiają szybkie rozwiązania. Pokażę Ci, jak zrobić pulchne pancake'i z produktem od KFD. Bierzemy sobie 2 miarki, ja w sumie wezmę 3. Ogólnie wystarczyłoby tylko dodać wodę lub mleko i już by to było gotowe, ale ja trochę zmodyfikuję to. Dodam jedno jajo. Dodam trochę mleka. I teraz muszę pilnować konsystencji, żeby to nie było za gęste ani za płynne, tylko idealne. Myślę, że jest spoko. Teraz patelka. I teraz wszyscy razem piszemy w komentarzach, musi być dobrze nagrzana. Jak dotrwać do tego momentu. TikTokowa mamusia leciała tam z masłem do posmarowania, więc również tak zrobimy. Jak masło się rozpuści, lecimy z naszą masą, która właśnie tak się powinna prezentować. Widzisz to? Gęsta masa na pancake'i. Jak pojawią się pierwsze bąble, przewracamy na drugą stronę. O tak! Sopa, jak to się prezentuje. Człowieku, produkcja pancake'ów teraz ratuje. I tak się prezentuje finalny posiłek. Powiem Ci, że to wygląda już mega dobrze. To już przypomina takie typowo amerykańskie śniadanie, ponieważ jest wersja słodka, jest wersja słona. Jaki sos do tego wybrać? Wezmę karamelowy. Ale próbujemy, czy to będzie dobre? No to się okaże. Ser już widzę, że zrobił konsystencję jaja. I to jest włos. Włos matki ze Stanów. Serowe. Zobaczmy chrupkość boczku. Lekko chrupki, więc spoko. I w końcu coś w moim stylu. No i mamy sosik na pulchnym pancake'u. I to jest zajebiste. Najlepszy posiłek, jaki do tej pory był, serio. Okresowo, jeżeli chodzi o pancake'i, to w sklepie chyba był dostępny taki miks właśnie w butelce, ale on był chyba w zeszłym roku. W tym roku go niestety w sklepach nie widziałem, ale na szczęście jest pulchny pancake. Mega dobrze to siedzi. Niektórzy jak zobaczą takie śniadanko, powiedzą, gościu, co ty odpierdzielasz? Czy to może być dobre? A ja ci odpowiadam, tak. Te jajka są dobre. Jedząc to śniadanie, naiwnie liczyłem na to, że reszta posiłków będzie również normalna. Ale jak się możesz domyślać, prawda będzie zupełnie inna, więc oglądaj do końca. Pęk, wszystko opitolone. Bardzo mi smakowało, wszystko było naprawdę mega smaczne. Tylko zrobiło mi się mega gorąco w tej bluzie. Mega gorąco. W tym dniu między śniadaniem a obiadem zrobię sobie chwilę dłuższej przerwy. Z racji tego, że śniadanie było syte, myślę, że to pozytywnie wpłynie na ten dzień. Dużo energii, a później jakieś papki będę jadł, człowieku. Zrobiłem sobie małą drzemkę, pewnie to po mnie widać, jestem mega zamulony. Jednak myślałem, że dzisiejszy dzień będzie inny, a jest powtórka z dnia wczorajszego. Przez to, że te posiłki są nieregularne, to mi się wydaje, że po prostu tak to na mnie działa, że mnie zamula. Zobaczmy kolejny posiłek, co to będzie obiad. Obiad zapowiada się ciekawie, mamy tutaj ryż, dodajemy czekoladę i jajka. Ja pierdzielę. Następnie puszka pomidorów, mieszamy, dodajemy soku oraz mleka i cukier. O kurde, dużo cukru. Dodaję jeszcze dużo cukru, serio, dużo cukru. Mam nadzieję, że ten cukrowy posiłek mnie trochę pobudzi, bo na razie jest mega zabułka! Słuchajcie, ryż mi się już przygotowuje, praktycznie jest gotowy. Pora dodać czekoladę. Wziąłem sobie taką grubą, żeby była podobna do tej, która była tam na filmie. Fajnie to wygląda, zobacz, jaka czekoladka zajebista. Dajemy tutaj elegancko całą od razu. Tam jeszcze babka dodawała jajka, więc również lecimy z 2 jajkami do środka. Puszka pomidorów. Nie no, odklejona babka. Okej, to będzie chyba faktycznie jedno z dziwniejszych dań. Multivitamina sok. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Przemieszajmy to, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens jakikolwiek. Jak to będzie dobre, to nie wiem. To znaczy, że jestem dziwny. O fuj, ale to wygląda jak kupa. O Boże, wyleciało. Szybko, przypala się płyta. Działaj, chłopie, działaj! Ale czekoladą. O, już wiedziałem. I teraz wszystko delikatniutko mieszamy. Okej. I jeszcze pozostało dodać cukru oczywiście. Ja pierdzielę, grubo. Oto moja mina, jak to mieszam. Odklejone fest. Szczerze, to wygląda jak pływający stolec. Nie wiem, czy tylko ja mam takie skojarzenia? Ej, słuchajcie, jest problem. Bulgota się to jakieś 30 minut i wcale to nie gęstnieje. Nadal jest to konsystencji takiej papki. I teraz się cykam trochę do tego jeść. Myślisz, że mi coś po tym będzie? W końcu to tylko czekolada, jajka, pomidory, cukier, dużo cukru. Cała czekolada. O, teraz się cykam. Nie, no nie ma opcji, że mi coś będzie, nie? Wnusiu! Obiad! Jak babka z taką chochlą przychodzi do stołu. Wnusiu! W co ja się wpakowałem? Nie dobijajcie pod żadnym pozorem łapek, żebym robił dietę dla męża. Muszę ci to pokazać.
Mamy kupcia. Normalnie gościu kupcie będzie jadł. Jak to wygląda? Ja to jednak jestem szczęściarz. Specjalnie odczekałem, aż moja potrawa ostygnie, bo liczę, że to będzie magiczny zwrot akcji i po prostu ten posiłek będzie lepszy. Jest słodki. Jeżeli miałbym opisać smak, to jest to na zasadzie słodkiej potrawki z ryżem. Czekaj, może zamknę oczy. Dziwne. Czuję pomidory i czekoladę. Jak coś takiego ktoś mógł wymyślić? No nie wiem. Ewidentny zrzut randomowych produktów do dogara, przemieszanie. Aż czuję, jak mi jeździ to po brzuchu już. Ale będzie się działo później. Myślę, że z drugiej strony to będzie wyglądać praktycznie identycznie. Ja to mam fajne pomysły na odcinki. O! Mam wielką nadzieję, że ten filmik to był tylko żart i nikt nie musi zjadać takiego obiadu codziennie lub raz na jakiś czas. A jeżeli tak jest, to gościu uciekaj. Nadal to męczę, ale powiem Ci, że to jest tak syty posiłek, że ciężko uwierzyć, że taka miseczka naprawdę tak mocno syci. No ale w końcu dałem tam całą czekoladę, ryż i dużo innych składników i sporo cukru, więc kalorycznie myślę, że na 100 gramów produktów to ma sporo. Czuję, jak mi jeździ tutaj. O gościu, co to będzie? Będzie grubo. Opitolone. Koniecznie idę sobie zrobić spacer. Ojeju, chyba już wolałem być zamulony, bo teraz jestem przesłodzony i mam najdziwniejszy posmak w życiu, jaki kiedykolwiek miałem w buzi. Właśnie jestem na spacerze z pieskiem, ponad 7000 kroków zrobione. Czuję się troszeczkę lepiej przez tą aktywność fizyczną, ale pojawia się pewien problem. Czuję, że powoli będę musiał dziś się udać. Będę musiał chyba zrobić papieżaka, bo nie mam innej opcji. To, jak źle zacząłem się czuć, jest nie do opisania. Rewolucja żołądkowa była na najwyższym poziomie, a ja tylko miałem nadzieję, że uda mi się wytrzymać, aż wrócę do domu. Dobra, jestem z powrotem, udało się ogarnąć sytuację. Tu właśnie mam przygotowywany posiłek, ale najpierw pokażę Ci, co to będzie. Jeszcze aktualizacja mojego samopoczucia jest po prostu obleśne. Dawno tak źle się nie czułem. Czy zaraz się zżygam, serio. Tak mi się podnosi po tym gównie. Lecimy z kolacją. Widzę, że mamy tutaj te krążki cebulowe, krabowe, czy tam pies wie jakie. Ja sobie kupiłem te kalmary, jest kawałek pizzy. Borówki są dla córki, a kalmary są dla chłopa, więc ja wezmę wersję dla chłopa. Dała tutaj dodatek jakiegoś sosu oraz kubek picia. Mam nadzieję, że jak to zjem i mi się trochę przetrawi to będzie mi lepiej, bo naprawdę najgorsze samopoczucie od paru miesięcy odcinków, serio. Nawet już wolałbym surströmminga zjeść. Surströmming miał więcej charakteru niż ten brejowaty obiad z czekoladą. No i finalnie tak się prezentuje mój posiłeczek. Pizza w towarzystwie 3 krążków z lewej strony, 3 krążków z prawej strony, sos sriracha mayo, żeby dodać ostrości oraz napój. Taki jakiś mojito sobie wziąłem. Lecimy z tym posiłeczkiem. Mam nadzieję, że to będzie teraz lepsze niż to poprzednie. Trzeba człowieku obudzić się i jechać z tym tematem. Mojito napój wjeżdża. Mega orzeźwiający. Jako sos wziąłem sobie sriracha mayo, żeby sobie dodać troszeczkę pikanterii. Jakbym jechał do cioci z Ameryki, albo do jakiejś kuzynki z Ameryki, albo do kogoś z rodziny z Ameryki i by mi przygotowywała takie rzeczy, jak ja do tej pory teraz jadłem, to bym powiedział nie. Matka, ojciec, bierzcie mnie z powrotem na chatę, ja tam nie chcę zostać ani minuty dłużej. Tymczasem spada tutaj kalmar. Nigdy nie jadłem takiego kalmara. Nawet spoko. Jak żelka rybna. Teraz sosu zadam. Mega yummy. Szczerze? Guma o smaku ryby, ale wjeżdża. Kawałek pizzy, jest tutaj z dodatkiem papryki, sera, szynki pieczarków, człowieku, farmerska w wersji z mushrooms. Sos robi robotę, pamiętaj, kotify, oddaję Ci rabacie przy zamówieniu, więc korzystaj. Całe szczęście, że to drugi dzień już, ponad połowa wyzwania za mną, jeszcze jutro i 3 posiłki. Chyba że dobijecie łapy, to wtedy jadę kolejne wyzwanie, nie wiadomo ile dni to będę robił, o kurde. Taka pizza? Nawet spoko. Taki napój? Nawet spoko. Czy będę mlaskał? Cieszyłem się, że ten dzień dobiegał końca i liczyłem, że jutrzejsze posiłki będą dużo lepsze niż te dzisiejsze. Wszystko opitolone. Życz mi dobrej nocy, lecę spać i mam nadzieję, że jutro będzie samopoczucie dużo lepsze niż dzisiaj. Przepraszam, odbiło się. Siema, witam Ciebie, 3. dzień, kończymy to wyzwanie, gościu. Zbieramy się ze śniadankiem. Podsumowując moją noc, to była ciężka, jeżeli chodzi o samopoczucie, to jest takie... Cieszę się, że to już się kończy, a tymczasem chciałem spadać na zakupy, ale zobaczyłem, co będę miał na pierwszy posiłek i co się okazuje, nie muszę na pierwszy posiłek lecieć na zakupy, mogę go zrobić od razu, więc zróbmy, ale najpierw Ci pokażę, co to będzie. I na pierwszy posiłeczek mamy autorkę Polish Mama, niby amerykańska, a jednak Polish. Zobaczymy, czy to będzie polskie śniadanie. Smarowane wszystko oczywiście masłem i jajeczka wbijane na patelnię w ilości 2 sztuk, nie więcej, ale to nie będzie tylko dla niej. Powiedzmy, że porcja to będą 2 jajka, 2 tosty
bo tak na końcu jest kładzone, a nie po jednym nawet toście, po jednym toście, ale bida. Jeden tost, kościół, daj mi dwa, proszę, to dwa tosty. I co, dodatek owoców, nie wiem czemu nie dała w końcu tych jeżyn, dała mandarynki i truskawki. Dwa tosty, dwa jajka i dwie pary owoców, czyli truskawki, mandarynki. Lecimy z tym, bo akurat to mam na chacie. Mandaryna i truskawa już tu przygotowana. Ogólnie truskawki to są te jeszcze, które miałem wcześniej, no. Nie wyglądają za dobrze, ale dajmy im drugie życie, człowieku, w moim brzuchu. No i te mandaryny z puszki jeszcze będą dobre. Tost, jajka. Tu mam 3, a zjem 2. A wszystko będzie przygotowane właśnie w tym momencie. Jajeczka dochodzą, jeszcze tylko tosty. No i finalnie śniadanko tak się prezentuje, no powiem Ci, że wygląda to giga dobrze. Kurde, bluzką zobaczyłem. What the fuck? Jeżeli dodałbym tu jakieś warzywka, wtedy byłoby już po prostu G. A tak naprawdę mamy tościka, mandaryna, ta truskawka. Chyba jest dobra jeszcze, nie? Z szczypułkami. O, taki smak już, że tak powiem, końcówa. Zobaczymy to jajo, jak wyjedzie. Bez ściemy, normalne, dobre śniadanko. Aż jestem zdziwiony. Aż mi poleciało jajo z ręki. Ale to pewnie dlatego, że to była Polish mama. Ale żyjąca w Stanach. Po tym posiłku wraca mi nadzieja. Aktualnie kieruję się na Oszołoma. Wydaje mi się, że tam znajdę wszystkie produkty, które pozwolą zakończyć mi ten odcinek. Chyba że dobijecie łapy i będę musiał robić wtedy kolejną część i wtedy będę musiał znowu jeść takie jedzenie. Kurde, może nie dobijajcie tych łap, albo dobijaj jak chcesz, rób jak uważasz, a tymczasem lecimy do Oszołoma. Niam, 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 niam. W sumie to ja się zachowuję jak oszołom. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, jak się odświeżyłem. Znowu wyglądam na 20 lat, ale młody chłopak. Między innymi wpadłem tutaj po taki napój. Oni mieli tam jakąś starbucksową kawkę. I jeszcze na tym dziale bio muszę znaleźć jakieś dziwne żelki. Od razu mam sos sojowy. To też mi się przyda. Tej ceny tych żelek są odklejone. 9 zł za taką małą paczkę. I zresztą 11,89. No ale muszę to wziąć. Grubo. Zakupki zrobione, spadamy na bazę. Trzeba szybko się z tym uporać. Ej, Elka jeździ po parkingu. Dasz radę! No to lukamy na obiad. Mamy tutaj babkę, która przygotowuje chleb tostowy. Jest oczywiście dżemik, mamy masło orzechowe. Ona robi pranka swoim dzieciom i daje ketchup. 2 kanapki są z prankiem, czyli jednego prankowego muszę też zjeść. Następnie mamy dodatek jakiegoś napoju ze Starbucksa. Mamy mus, 3 wersje różnych takich zdrowych żelek na bazie owoców, ale też chyba jedne były zwykłe. Precelki i to wszystko pakowane jako obiad. Ja bym powiedział bardziej, że to jest śniadaniowa przekąska. W sumie to może być lunch do szkoły, więc może to tak było. No to przygotujmy ten bombowy obiadek, za co obczaiłem żelki Roberta Lewandowskiego, zdrowa wersja. Nieźle, nieźle. Raz, 2, 3. Masełeczko z KFD. Pamiętaj, zajebiste masło. Peanut butter jelly time. Wiśnie w żelu jako owoce. Ole petarda. Pyk, pyk. No i surprise. Zobacz, jaki uśmiech czekał na kanapkę. Kawka. Wziąłem sobie taką karmelową. Frappuccino od człowieku Starbucks. Precelski również tam były. Dobre, ale mi leci po brodzie. Ufaj, dałem się kawą, będę musiał zmienić koszulkę. Kurde. Kanapeczka, peanut butter jelly. Oh my goodness. Ale to wjeżdża. Jakby tą kawę wymienić na proteinową, to nawet zbilansowany był ten posiłek. Tak naprawdę ten dzień wydaje się naprawdę komfortowy. I serio, przez pewien czas mógłbym tak jeść. Uwielbiam. Masło żołowe i dżem. Zajebiste. I na spodnie. Ale się ufemflałem. No i teraz kanapka z ketchupem. To już nie jest spoko. Ale jak trzeba, to trzeba. No to zobaczmy sobie teraz te cuda. Żeleczki od Roberta Lewandowskiego. 100% naturalnych składników. Patrz, takie żeleczki. Z daleka to wygląda jak psia karma trochę. Nie, to są żelki. Próbujemy. Dobre, zajebiste. No to są w 100% owoce, to jest kozak. Koncentrat soku jabłkowego, przecier, truskawkowy, 4%, wiśniowy. Spoko, fajny skład. Mega substytut żelków. Serio, no. Trochę były drogie, ale raz na jakiś czas warto. No to teraz wjeżdża musik, to też tylko owocki. Szybko wjechało, zaszczyk energii. Teraz taki długi żelek, który będzie imitował tego jednorożcowego roga, którego tam miała ta babka. Zobacz, jaki człowieku żelek. A to wygląda jak kiełbasa. Co jest z tymi żelkami, że to wszystko wygląda tak jak dla psa? Ale dobre. Owocki, mango. Ale jak mam być szczery, to te żelki Lewandowskiego były lepsze. A teraz mamy również żelki już z żelatyny chyba, czy z czego to jest? Też to było na dziale bio. Chyba to jest bez dodatku cukru, takie małe żelusie, zobacz.
Oczka. Spoko. 1 gram cukru na torebeczkę. Fajnie to wjeżdża, a się przykleiło do zęba. No to zajadam precelki, dopijam kawkę. Trochę siesty i lecimy z kolacją, a kolacja, znając życie, pewnie będzie odklejona. Jeżeli chodzi o kolacyjny posiłek, mamy taką mielonkę z puszki, krojoną na kawałki, jajka zbełtane, zrobione na patelni w postaci takiego omleta. Następnie tą szynkę z puchy podpieczamy, dodajemy sos sojowy, ryż, jajka, szczypiorek dodajemy i jeszcze sadzone jajeczko dajemy na górę. Tak się składa. Mam nawet tą mielonę spam, którą miała na filmiku. Szczerze mówiąc, nigdy tego nie jadłem. Jest to mój item, który dostałem od Mateusza. Mateusz z Techno Strefy, mega Ci dziękuję za to. On zawsze jak jeździ za granicą, to mi przywozi takie smaczki. I w końcu to wykorzystam, akurat idealnie, ponieważ do października jest to ważne. Zużyję to jeszcze zgodnie z datą ważności. Mam już ugotowany ryż. Szczypior z oszołoma. Najpierw pokroję tą mielonę. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Pachnie szyneczką. O kurde, cieknie jakiś tłuszczyk, ale niech nie chce wyjść. Co to za kanapka? Czy wy widzicie to, co ja? Ale walą mortadelą ręce. Od razu nagrzewam patelkę i lecimy z tym. Dobra, więc patrzcie, co się dzieje. Kiełbaska się przypala. Tu mam zrobione jajeczka. Dajemy ryż. Teraz jaja. No, niezłe jaja to będą. Wszystko elegancko mieszamy. Damy ten sos sojowy. Nie wiem ile, ale ogólnie to jest wciul soli w tym sosie sojowym, więc damy takie łyczki. Raz, dwa, 3, myślę, że 4. Pachnie to nawet spoko. Chyba jeszcze trochę tego sosu. Tutaj mamy szczypior i cebula. O stary, mega zdrowo to wygląda. Wszystko gotowe, tylko jeszcze bajo jajo na górę. Tak się prezentuje mój posiłeczek, iście wyborny, iście parujący. I co najważniejsze? Ostatni. Chyba że dobijecie łapy, no to wtedy będę robił, więc rób jak chcesz. Próbujemy. Ta szynka dziwna. Mielona mega. I to smakuje jak typowa mielona polska. Wygląda to jak jakaś potrawka, a smakuje jak ryba połączona z mielonką i ryżem. To nie jest dobre, serio. Ale co zrobić? Takie jedzenie mi pozostało na dzisiaj. Do końca dnia, do północy. Jak dotrwałeś do końca, napisz komentarz. Ale to jest dobre! To zobaczymy, ile osób dotrwało do końca i ile osób będzie wiedziało, o co chodzi w tym komentarzu. Bo to nie jest dobre. Oczywiście wszystko zjedzone.